Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy tuż po koncercie Silniejsi Razem, a ze mną jest gość specjalny, pan Brian George, atasze kulturalny Ambasady Amerykańskiej w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałam zapytać pana o takie największe wyzwania, jakie stoją teraz przed Polakami i przed Amerykanami w obliczu wojny na Ukrainie. Wiemy, że też wojna się toczy w Izraelu i gdzie te pola współpracy powinny być najbardziej widoczne między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Well, I think that the Polish people set a really great example at the outset of the war in Ukraine, after Russia's further invasion of Ukraine, with a real outpouring of humanitarian support for the Ukrainian people. And I think that the message that we want to send through today's concert and through all of our cooperation here in Poland is that the strength of our partnership continues to grow every day, and that we are indeed stronger together, and we will continue to do everything we can to strengthen our partnership with Poland. Jesteśmy bardzo wdzięczni też za zorganizowanie tego koncertu. To było niesamowite przeżycie i widać też publiczność dopisała. I chciałam zapytać, co by chciał pan przekazać Polakom dzisiaj. Dlaczego, można powiedzieć, dlaczego sojusz, ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi Polakom się opłaca? Well, I think our partnership with Poland, of course, is very long-standing. And our partnership has many facets. So we are NATO allies, and we have very close security cooperation, but we also have a really thriving and growing economic partnership. So we have hundreds of American companies who are investing in Poland, creating jobs together, building prosperity for both the Polish people and for the American people. So I think that we have lots to offer from both sides, from the United States to Poland and from Poland to the United States through our partnership. Chciałam też zapytać o kulturę dialogu, która znana jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to mieszanka kulturowa całego świata, ludzie ze sobą rozmawiają pomimo różnic, jednak my w Polsce widzimy to szczególnie, że to nie jest łatwe dla nas rozmawiać, kiedy różnimy się i co by pan poradził Polakom, jak rozmawiać ze sobą, przyjaźnić się pomimo różnic, które są między nami. Well, I think at the end of the day, there's far more that unites us than divides us. That's true for Poles, that's true for Americans. I think as we saw with elections in Poland recently and a record turnout, record participation in Poland's parliamentary elections, I think we see the strength of democracy in Poland. I think we see the strength of civic engagement in Poland and how much democracy and freedom means to the Polish people. I think, as I said at the outset, I think the Polish people set a really incredible example for Americans, for the world, in terms of your response to the war in Ukraine, that outpouring of support for Ukrainians, which continues until today. I've heard during my engagements here in Lublin today the continued support that the people of Lublin have for Ukrainians who are living in the city, the support that they continue to provide, and I think that spirit of solidarity that Poland has showed toward Ukrainians is incredibly important, and I think that's what we really want to keep our focus on. Rzeczywiście frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce zaskoczyła chyba przede wszystkim samych Polaków. Polacy masowo poszli do urn, tak jak pan powiedział, było to zwycięstwo demokracji. Chciałam też zapytać o centrum edukacyjne, które dzisiaj pan ogłosił, które powstaje przy współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W znak tych pogłębiających się relacji miałem dzisiaj przyjemność podpisać wraz z rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, profesorem Dobrowolskim, umowę o otwarciu Amerykańskiego Centrum Edukacji i Biznesu na Uniwersytecie, co zapewni ambasadzie dalszą współpracę z miastem, a młodym ludziom umożliwi kontakt z kulturą amerykańską przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności akademickich, zawodowych i życiowych. Czy może pan powiedzieć coś więcej, na czym będzie polegała praca tego centrum i dla kogo jest przede wszystkim ono przeznaczone? Well, thank you very much. We're very excited about our new partnership with the Marie Curie University. So we will be opening an American Center for Education and Business at the university.
the intent is for all the activities at the center to be open to the public. So we're very excited about the location of the center in Hatkajaka, which I think is a very well-known institution for the residents of Lublin. And I think it's going to be a great location, a great opportunity for us to open up a platform for dialogue, for events about American culture and society, and an opportunity for particularly young people, high school students, university students, and young professionals to have the opportunity to participate in cultural events, English language programs, workshops to help them develop their skills, pursue their passions, and hopefully get to know American culture a little bit better. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, szczególnie, że jestem absolwentką tego uniwersytetu i kilkukrotnie właśnie w chatce Żaka organizowałam wieczór amerykański z okazji Święta Dziękczynienia, także no, jest to piękny moment, też bardzo się cieszę i myślę, że to centrum też ożywi tutaj życie studenckie w Lublinie i chciałam właśnie zapytać o studentów na koniec, o młodych ludzi, kiedy mówimy o przyjaźni właśnie polsko-amerykańskiej, przecież dzieli nas cały ocean, to są totalnie, można powiedzieć, dwie różne kultury i gdzie właśnie młodzi ludzie z Polski i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą znaleźć te wspólne pola współpracy, czy też zarówno kulturalnej, czy w innych obszarach? From my experience, I think that young Poles and young Americans have a lot in common. I think they have a lot of common interests, a lot of common goals, common challenges as well. And I think it's great whenever we can promote opportunities for an exchange amongst young people from both our countries. Of course, there are a number of opportunities, particularly for university students, for instance, through our summer work and travel program, to spend a summer in the United States working, but not just working, but also experiencing American culture, having the opportunity to travel around the United States. And one of the benefits of opening up our American Center at the university is we'll have an opportunity to talk about those opportunities and share information about those opportunities with university students who are based here in Lublin. Bardzo się cieszę z tej nowej współpracy w Lublinie. Bardzo się cieszymy też, że mogliśmy dzisiaj być na tym wspaniałym koncercie Silniejsi Razem i mam nadzieję do zobaczenia na następnym wydarzeniu kulturalnym w Lublinie. Dziękuję bardzo. Major Rafael Toro Quiñones. We have a very special guest, Major Rafael Toro from United States Air Force in Europe band. So it's a privilege for me to speak with you today. No, the honor is ours. It is so awesome to be here with performing with the Polish military band, but also with the audience that has been so welcoming and so awesome, and it really shows that partnership between the United States and Poland. So the honor is mine to be here. This concert, Polish Americans stand together and stronger together. Stronger together was very moving, and I would like to ask where the idea of this concert, this tour in Poland, come from. Actually came from one of my colleagues who told me there might be an opportunity to partner with our Polish friends, and we felt that the theme needed to be stronger together. There's a lot of things going on in the world right now, and like I said during the program, Poland plays a critical part in being able to maintain peace in Eastern Europe. And so we are quite frankly here to thank you, the Polish people, the nation, for welcoming Ukrainian refugees, for partnering with the United States,
and for being strong despite the challenges that we have in Europe. Our relationship really is strong, and our relationship really is strategic, and for that, the United States is incredibly grateful. Thank you very much. And what, in your opinion, was the main field in our cooperation, Polish-American? What should we focus on in our friendship? Dialogue is always good. We come from different parts of the world, but when we sit down and we chat and we dialogue, we come up with better ideas. In fact, what you saw on stage today is a representation of that partnership and dialogue, where American musicians had to give a little bit from themselves and Polish musicians had to give a little bit from themselves so that we could put a product together. And that is the symbolism of the partnership between our countries. So as long as we're talking, I think it's going to be awesome. Yeah, it's incredible. During the concert, you said you met for the 3 days. Yeah, 3 days actually. ago. Yes, actually, the true story is 3 days ago, but we encountered a few logistical challenges. We were supposed to rehearse for 2 hours. We had 45 minutes. So, and that really speaks to the professionalism of both the Polish and the American military musicians. But once again, it's like when we have to get this done, whether it's music or the defense of our countries, we're going to make it work. Wow, it's awesome. It really was, and there's a lot of awesome energy on stage that happened on that first night, and of course, I think they played beautifully today. Oh, wow, thank you. Yes. And this cooperation is very encouraging for us in Poland, that you Americans are so happy to cooperate with Polish people. And I would like, what is your message for Polish people, because your band called Ambassadors. So I would like to ask, what is your main message for Polish people today? First of all, I want to say thank you for welcoming us to your country. Also, it's a beautiful country. And lastly, thank you for being our friends. Thank you for being together with us. That means the world to us. And I know the Department of State and Department of Defense is very grateful to all the Polish people. In Poland, it's not a very good fact, but in our mentality is still, communism type of thinking, especially in the older generation. And I would like to ask why Polish people want to, have more freedom in our country, because for us, United States is the country of freedom, yeah. But in Poland is more difficult situation. And what is your message for Polish people? Why we should, fight for freedom, defend our freedom, and love freedom, freedom of speech, freedom of religion? Well, that is the way that we get to, quite frankly, love each other, where we get to be very human, right? We get to disagree in a very civil manner, and that's important. When we disagree sometimes as citizens, whether it's the U.S. or Polish or the countries, when we do it in a civil manner, that's how we move forward. And I think that's one of the things that freedom brings, our ability to have a civil disagreement. That's how we come up with better ideas, our ability to allow people to flourish in whether it's through music or through sciences or through politics. The freedom to allow us to think means that we ultimately come up with better decisions and better answers. It's not always perfect. It really is not always perfect. But I think the United States has proven that despite the imperfections and the challenge of democracy, ultimately we make it work. And again, we are incredibly grateful that your country has welcomed us here, because even if our thinking is a little bit differently, ultimately we are trying to defend this idea of democracy, this idea of civil discourse. And for that, we're incredibly grateful. Yeah, we are very happy that so many Americans are in Poland right now. And maybe last question: what are your plans for the future? Your band and Polish band from Bytom. So we are incredibly grateful that we have friends in Poland, but we have other countries that we partner with too, and our unit travels both Europe and Africa. So for the rest of the year, we'll be traveling. Now, the good news is I don't know the exact places, but in December, we'll actually bring in our holiday performance to Poland. So in less than 3 months, we'll be right back here. I'm going to start calling Poland home here pretty soon. And it's great. We love it. But ultimately, is when we get our military members together, I didn't know this audience and they don't know me.
and somehow through music we just sat down for a few hours and we connected and we had a very human moment, right? And that is incredibly important. So our plans, to answer your question, is to make more music and try to encourage dialogue and pass the message to all our allies, whether it's Poland or any other country. Thank you for defending this idea of democracy. I think the world's a little bit better because of it. Thank you very much. It was a privilege for me to talk with you today, and I hope see you in December. Oh, Thank you. You bet. Thank you. Thank you. As we enjoy each other's company at this performance and witness this musical collaboration, Ukrainian men and women, our neighbors, defend their land against the turning enemy. Podczas gdy my dziś wieczorem cieszymy się swoim towarzystwem w trakcie tego muzycznego wydarzenia, nasi sąsiedzi, ukraińscy mężczyźni i kobiety bronią swojej ziemi przed zdeterminowanym wrogiem. The men and women defending their country are sons and daughters, fathers and mothers. During peacetime, they are men and women who one sees walking down the street, or at the bakery, or at the grocery store. Ci mężczyźni i kobiety, którzy bronią swojego kraju, to czyjś synowie, córki, ojcowie czy mamy. W czasach pokoju to są ludzie, których widujemy na co dzień na ulicy, w piekarni, w sklepie spożywczym. They are the common men and women that fight for freedom and defend democracy. So we offer American composer Aaron Copland's Fanfare for the Common Man as a musical prayer for all of the men and women in harm's way. Są to tak zwani zwykli ludzie, kobiety i mężczyźni, którzy walczą o wolność, broniąc demokracji. Chcielibyśmy zadedykować im dzisiaj utwór amerykańskiego kompozytora Aarona Coplanda zatytułowany Fanfary dla zwykłego człowieka, jako naszą muzyczną modlitwę za tych, którzy znajdują się teraz w niebezpieczeństwie. Jest z nami kapitan Krystian Siwek, dowódca orkiestry wojskowej w Bytomiu. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie kapitanie, to jest coś niesamowitego, że polscy i amerykańscy muzycy zagrali dzisiaj tutaj w lubelskiej filharmonii, chociaż tak naprawdę, jak się dowiedzieliśmy, mieli tylko niecałą godzinę na wspólną próbę. Dlatego chciałam się zapytać, jak wam się to udało? Mamy to szczęście, że język muzyki jest jednakowy dla każdej narodowości. Wymieniliśmy się wcześniej materiałami notowymi, przygotowaliśmy to wszystko w własnym zakresie, no i profesjonalni muzycy stanęli na wysokości zadania, żeby jak najlepiej zaprezentować się dla lubelskiej publiczności. Oczywiście bardzo dziękujemy, to było coś niesamowitego, połączenie i takich wzruszeń patriotycznych i były też takie wzruszenia związane z modlitwą za Ukrainę wspólną, ale i też trochę rozrywki, także naprawdę wam się to udało. Bardzo dziękujemy i chciałam zapytać, co panu kapitanowi osobiście to dało, ale też muzykom z Bytomia, właśnie współpraca z amerykańskimi muzykami, bo to jednak inna kultura. To jest nasza druga wspólna trasa, jednak skład jest zupełnie inny. Wcześniej mieliśmy przyjemność współpracować z jazz bandem. Była to trasa bardziej rozrywkowa. Ta trasa na pewno pozwoliła nam poszerzyć
horyzonty, jeżeli chodzi o rodzaje muzyki, których na co dzień ciężko jest nam w składzie takim, jakim dysponuje Orkiestra Wojskowa w Bytomiu, wykonać. Takie jak utwory jak Capt bądź fanfara Common Man, to są utwory bardzo wymagające dużego składu, specyficznych instrumentów, których po prostu z racji tego, że Orkiestra Wojskowa w Bytomiu jest orkiestrą 30-osobową, którymi nie dysponujemy, takim jak fagot, obój, i mam ograniczenia związane z tym, żeby taką muzykę wykonywać. Było to na pewno dla muzyków wielkie doświadczenie. No i przede wszystkim wymiana doświadczeń już takich pozakoncertowych, rozmowy na temat muzyki, rozmowy na temat improwizacji. Wiemy, że to jest kolebka jazzu, bluesa, coś, co jest nam bliskie, ponieważ nasza orkiestra stara się jednak w tym kierunku rozwijać swoje umiejętności i na pewno pod tym kątem dużo wynieśliśmy. Zawiązują się znajomości, przyjaźnie, te przyjaźnie do dzisiaj trwają, także to jest coś, czego się nie da w żaden sposób opisać, a przede wszystkim te więzi, o których cały czas mówimy, one są cały czas zacieśniane. To w żaden sposób nie jest przecinane na żadnym poziomie. Także to wydaje mi się jest takie dobro dodane do tego wszystkiego, co się dzieje w czasie koncertu. Że to jest piękna idea, kiedy mówimy o współpracy militarnej, polsko-amerykańskiej, widzimy te wszystkie wspólne konferencje, pokazy, oglądamy to w telewizji, ale kiedy tutaj dzisiaj widzieliśmy właśnie wojskowych i polskich, amerykańskich, którzy razem grają, razem się świetnie bawią, no to powiem rzeczywiście, że coś w sercu zatykało, także bardzo za to dziękuję i chciałam zapytać o wspólne plany. Jakie macie plany na przyszłość? Silniejsi razem, to jest wasza trasa koncertowa, ale co dalej? Zobaczymy. Mamy taką nadzieję, że to nie zostanie zapomniane, że będziemy mogli dalej rozwijać tą ideę, która została podjęta wcześniej, także w innych miejscach Polski, ponieważ pierwsza trasa, o której wspominałem, która miała miejsce 2 lata temu, była przeprowadzona przez zupełnie inne miasta. Teraz przyjechaliśmy do Lublina, do Brzegu Dolnego, będziemy w Rzeszowie bądź w Przemyślu. Mam nadzieję, że też inne regiony Polski będą też mogły nie chciałbym, może umiem to w ten sposób, ugościć nas, przyjąć tak wspaniale jak Państwo i posłuchać tych wyjątkowych koncertów, bo nie ma co ukrywać, że są koncerty wyjątkowe dla każdych, tak samo dla strony amerykańskiej, jak i dla naszej. Jeżeli chodzi o plany na dalszą przyszłość, my jesteśmy otwarci na współpracę stałą. Często z racji tego, że jesteśmy żołnierzami, one pojawiają się tak ad hoc. I mam nadzieję, że telefon, jak będzie potrzeba z naszej strony pomocy, będzie wykonany w odpowiednim kierunku i my jesteśmy na to gotowi w każdej chwili. Wiem, że na pewno będzie taka sama gotowość ze strony amerykańskiej, więc mam nadzieję, że te plany będą, ale ciężko mi w tej chwili mówić o jakichś takich konkretach, że na przykład planujemy trasę za pół roku, za rok czasu. A czego w takim razie możemy nauczyć się od Amerykanów? Tutaj oglądają nas przede wszystkim widzowie w Polsce. Wy teraz macie dużo kontaktów z Amerykanami i czego tak konkretnie możemy się od nich nauczyć? Wydaje mi się, że misje, w których my dotychczas braliśmy udział, już, jeżeli pod tym kątem militarnym, dużo nauczyły naszych żołnierzy i już nie ma aż tak dużego dysonansu pomiędzy funkcjonowaniem wojsk amerykańskich i polskich. Ta współpraca naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nawet widać na scenie profesjonalizacja armii, która została wprowadzona w polskich siłach zbrojnych, przynosi wymierne efekty. My jesteśmy w 100% orkiestrą zawodową, podobnie jak orkiestry amerykańskie. Dysponujemy doskonałym sprzętem muzycznym, który jest to sprzętem bardzo specjalistycznym, podobnie jak Amerykanie. Mamy możliwości wymiany tego sprzętu. Muzycy, którzy zasilają szeregi orkiestr wojskowych, to są muzycy po studiach wyższych, z pełnym wykształceniem magisterskim, doktorzy. Są to absolwenci szkół nie tylko z Polski, ale także i z zagranicy. Więc poziom artystyczny jest bardzo wysoki, więc tych różnic, barier aż tak bardzo nie widać. Więc uważam, że nauczyć się na pewno tego, że jesteśmy silni razem w tym dążeniu do wolności. I tak po prostu jako kraj
mocno stawiający na demokrację, mocno stawiający na wolność i dbanie o taki strażnik pokoju na świecie. Cieszymy się, że traktują nas jako partnera, ale partnera, z którym rozmawiają. Partnera, z którym chcą współpracować. I to jest, wydaje mi się, coś wyjątkowego. I wydaje mi się, że to jest niebywała lekcja dla nas, że już nie jesteśmy jakimś tam elementem, który wykorzystywany jest do czegoś, tylko wręcz przeciwnie, jesteśmy traktowani jako partnerzy. I to chyba nam przekazują bardziej, niżeli możemy się tego w inny sposób spodziewać, żebyśmy mogli to inaczej być odbierani. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście tej wolności nam potrzeba, bo przecież mamy za sobą lata komunizmu i jeszcze ten komunizm gdzieś w mentalności pozostaje, także oczywiście cieszymy się też, że tylu Amerykanów jest w Polsce i nas tego uczy praktycznie. Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami kapitan Krystian Siwek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.